ostatniej części cyklu poświęconego budowie podstawki pod model czołgu zajmiemy się wykończeniem drogi oraz roślinnością. Pokażę m.in. jak do dioramy można wykorzystać naturalne rośliny. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o drogę, to wypada ją nieco urozmaicić kolorystycznie. W nietypowy sposób użyję tutaj efektów olejnych, które stosowaliśmy już wcześniej przy modelu i podstawce. Skorzystam z płynu Starship Streaking oraz z brązowego washa. Nanoszę je przy pomocy aerografu na środkowy pas oraz na krawędzie drogi w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie muszą to być te konkretnie kolory, ale rzecz jasna muszą być ciemniejsze od koloru bazowego samej drogi i dobrze, żeby były to 2 albo nawet 3 kolory brązów czy szarości. Wtedy efekt końcowy będzie bardziej zróżnicowany i po prostu ciekawszy. Emalie olejne, jak już wiecie, można zmywać przy pomocy rozcieńczalnika i teraz właśnie pędzelkiem lekko zwilżonym w rozcieńczalniku do emali zmywam te ciemniejsze kolory z wypukłości. Efekt jest bardzo podobny do techniki suchego pędzla. Jest to po prostu inny sposób i wydaje mi się, że nawet łatwiejszy, bo farby olejne dużo łatwiej jest kontrolować i uzyskiwać takie płynne przejścia kolorów. Nakładam jeszcze te same płyny przy pomocy pędzelka, tworząc plamy o ostrych krawędziach i w miarę potrzeb takie plamy też można częściowo rozmyć. Na koniec w niektórych miejscach dodam jeszcze pigment, naszą ziemię europejską. Jak widzicie, jest to kolor niemal identyczny z kolorem bazowym ziemi w miejscach śladów po gąsienicach i o to właśnie chodziło. Jak zapewne pamiętacie, pigment ten był używany do przybrudzenia podwozia Cromwella, a to oznacza, że kolorystycznie podstawka będzie nam pasować po prostu do modelu. Na drodze dodam jeszcze trochę drobnej roślinności. Ten drobny flok ma w założeniu imitować rośliny odporne na trudne warunki, które można spotkać na takich rozjeżdżonych polnych drogach. Ciekawą opcją jest wykorzystanie na dioramie roślinności naturalnej, czyli np. korzeni, mchu, kwiatostanów niewielkich roślin, czy też zwykłych liści. Jeżeli do tej pory nie braliście tego pod uwagę, to mocno zachęcam, zalet jest kilka. Przede wszystkim to okazja do spaceru i do poobserwowania natury. Oddanie na dioramie tego, co dzieje się w rzeczywistym świecie roślin, jest praktycznie niemożliwe, ale kiedy zacznie się obserwować świat pod tym właśnie kątem, to mamy przynajmniej pewien punkt odniesienia, do jakiego efektu powinniśmy zmierzać. A przy okazji, patrząc pod nogi, możemy się natknąć na rośliny, które potencjalnie będzie można wykorzystać na dioramie. Mi na pewno przydadzą się korzenie, na przykład z powalonych drzew lub też rosnące zaraz pod ściółką w lesie. Poczęstowałem się też mchem i kilkoma przypadkowo znalezionymi w okolicy fragmentami innych roślin. Problem polega na tym, że nasze zbiory zostawione same sobie na jakiś czas po prostu wyschną.
staną się bardzo kruche i właściwie bezużyteczne. Rozwiązaniem tego problemu jest kąpiel w roztworze gliceryny. Zarówno korzenie, jak i rośliny zielone można w ten sposób zakonserwować, tak aby pozostały elastyczne na długie miesiące, a nawet lata. Glicerynę mieszam z wodą w proporcji 1:2 i w takim roztworze umieszczam rośliny. Nie ma się czego obawiać, zwykła gliceryna jest substancją zupełnie bezpieczną. Roślina wchłonie glicerynę i zachowa swoją sprężystość, ale pozostaje jeszcze kwestia koloru. Chlorofil, jak wiecie, odpowiedzialny w roślinach za zielony kolor, z czasem będzie zanikał, gdyż proces fotosyntezy w roślinie już nie zachodzi. Aby chociaż częściowo zachować zielony kolor, do roztworu gliceryny można dodać na przykład zwykłego zielonego barwnika spożywczego. Rośliny zostawiłem w kąpieli na 3 dni. Po tym czasie trzeba je odsączyć, na przykład na ręczniku papierowym. Tak wyglądają rośliny po kolejnych 3 dniach od wyjęcia już z gliceryny. W razie potrzeby można je jeszcze umyć w wodzie z detergentem, żeby pozbyć się tłustych resztek gliceryny, które zebrały się na zewnętrznych powierzchniach roślin. I teraz szybki test. Oto kawałek korzenia utrwalonego w glicerynie. I dla porównania korzeń zebrany w tym samym czasie, ale pozostawiony do wyschnięcia. Podobne porównanie dla liści. Po lewej liść zakonserwowany, a po prawej taki sam liść po kilku dniach od zebrania. Jak widzicie, różnica jest ogromna. Tym sposobem można sobie zrobić zapas na zimę, kiedy będzie już trudno o ciekawe znaleziska. Skoro już jesteśmy przy liściach, to oczywiście w całości są one niezbyt przydatne w modelarstwie, ale jednym z ich głównych zastosowań jest możliwość wykonania małych listków przy pomocy takich specjalnych dziurkaczy. Drobne korzenie są za to świetnym materiałem do zrobienia małych krzewów. Fragmenty korzeni pokrywam w tym celu klejem do drewna, to jest akurat matowy modpocz. Liście to już gotowy produkt, posypka firmy Noh. Są to takie drobne listki dostępne w kilku odcieniach zieleni. Można też pomyśleć o pomalowaniu pojedynczych listków, żeby zaimitować drobne kwiatki. I w tym przypadku kwiatki będą biało-żółte. Żeby dopełnić całości, dodam jeszcze owoce truskawek, które zrobiłem z masy miliput i pomalowałem na czerwono. Taki drobiazg będzie ładnie kontrastował z dosyć stonowaną kolorystyką podstawki i dodaje nieco życia. Przygotowanych w ten sposób kilka krzaków przyklejam do podstawki i na koniec jeszcze kilka fragmentów roślin naturalnych, które znalazłem i które dodadzą różnorodności całej podstawce.
Pozostaje jeszcze tylko pomalować boki podstawki. Usuwam pilnikiem nadmiar kleju i inne nierówności, po czym maluję boki czarną matową farbą. Używam tutaj pędzla, żeby nie musieć maskować całości i unikam ryzyka tego, że niechcący pomaluję sobie gotową podstawkę czy też trawę na czarny kolor. Wiem, że w tej serii nie wyczerpałem tematu budowy dioram w całości, nawet w niewielkim ułamku. Nie pokazałem na przykład, jak wykonać drzewa, ale jest to temat na tyle szeroki, że postanowiłem zostawić go na później, zwłaszcza w tak dużej skali jak 1:35 wykonanie realistycznego drzewa nie jest łatwą sprawą. Na pewno jednak do tego wrócę w osobnym filmie lub przy okazji budowy innej dioramy. Na dzisiaj dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ta relacja z budowy podstawki okaże się dla Was pomocna. Oczywiście, żeby Hela mogła być uznana za skończoną, czeka mnie jeszcze malowanie figurki generała Maczka. Trzymajcie kciuki, ja Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!